No, także co? WP.pl, proszę bardzo. Michał Wiśniewski. W poniedziałek wokalista usłyszał wyrok w sprawie kolosalnej pożyczki zaciągniętej w SKOK Wołomin. 3 miliony złotych zaciągniętej przez Michała Wiśniewskiego. Wiśniewski miał rzekomo nie przedstawić swoich realnych dochodów, czyli jakieś fałszywe zeznania składał w instytucji pożyczkowej. Czyli Wiśniewski został finalnie skazany na 1,5 roku więzienia, grzywnę w wysokości 80 tysięcy złotych. Tylko że wyrok nie jest prawomocny, więc to jest taki haczyk, wiecie. Właśnie to powinno być wytłuszczone, bo tak tutaj jest kara i tak dalej. Na przykład wytłuszczone powinno być to, że wyrok nie jest prawomocny, no bo tak naprawdę można się odwołać raz, później można złożyć chyba apelację do wyższej instancji, o ile dobrze gdzieś tam kojarzę. Czy ja to dobrze zapamiętałem, że ty stwierdziłeś, że do 2003 roku zarobiłeś 40 milionów złotych? 2005. 2005. 40 milionów złotych? 40. Jak to można rozwalić? No jak to? Normalnie. Jak możesz rozwalić? Jak można rozwalić 40 baniek zarobione w tamtych czasach do 2005 Zapłacisz 20% podatku to i zostaje już masz 32. 32. No to wciąż to Bierzesz- trochę jest. No tak. Kupisz 2 apartamenty w Tajlandii? A sam mam dom w Tajlandii, no to mam. No Na tak. Pukecie. No halo, no na Pukecie. A ty masz gdzie? No na Pukecie. A w którym miejscu? No tam, a gdzie jest Marriott Resort? Ty pewnie masz Patongu, tak? Nie, gdzie? Ale ten Marriott blisko lotniska? Phuket Marriott Resort. Aha. No ja mam w Talang, no to blisko. Wiesz, współwłaściciel ZVN-u ma jeszcze większą chatę pewnie. No generalnie jak możesz? No normalnie możesz. No Po dobra, prostu- kupujesz 2, no ale rozumiem, że te apartamenty pracują, tak? Na No, ciebie. a samoloty kupujesz? A jakimi wózkami jeździsz? Aha, bo ty samoloty kupowałeś, no tak. I Całą masę rzeczy. Mi się wydaje, że generalnie zastanawianie się na ten temat. A ktoś ci podpierdolił kilogram złota? Nie. A mnie tak. Tak? Tak, wyniósł sobie. A trzymaj sobie w domu te kilo złota? Tak. Kilo? 3 kilo. Ale kilo zabrał. To ten Generalnie- dobry kocur. Nie, no Ale pewnie, słuchaj, że ale tak. poczekaj, Ja myślę- Jak to mówią Sebastianowie spod żabki, jebłem to jebłem, na chuj kurwa drążyć, tak? Przejebał 40 milionów, to przejebał. Nie ma nic stałego, tak? Ta klawiatura, przepięknie tutaj świecąca, ona nie jest elementem stałym. Jest to element, który stopniowo się rozkłada, w najprostszych słowach, rozkłada się. Wszystko, co widzimy, ulega rozkładowi. Przywiązywanie się do rzeczy materialnych jest tak naprawdę jedną z płytszych i bardziej niekorzystnych praktyk, które my ludzie jakby troszkę tak mamy już podszyte, że to jest moje, ja to mam, to jest mój telefon, to jest mój samochód, uważam, żeby go nie zadrapać i tak dalej. Ale to jest dosyć płytkie, bo tak jak mówię, wszystko można stracić w chwilę i przywiązywanie się do przedmiotów nie ma żadnego sensu. No i tak jakby idąc dalej, ten Michał Wiśniewski chyba jakby wziął te pieniądze, które miał podczas swojej wielkiej kariery, wziął je za wielki pewnik i po prostu przerąbał. No, kupował złoto, które ktoś mu kradł, nie zwracał uwagi, a wszystko się kończy, tak? Nic nie jest na zawsze. Tak jak wspomniałem, przedmioty stałe nie są na zawsze, zdrowie nie jest na zawsze, a co dopiero jakaś chwilowa kariera. Kariera raczej wygląda tak, że jest to wystrzał do góry i stopniowy spadek, tak? Nie da się utrzymywać wszystkiego w szczycie cały czas. Do czego ja bym polecał przywiązywać uwagę największą w każdym dniu codziennym jest Twoje nastawienie do danej chwili. Nie Twoje nastawienie do tego, co musisz zrobić jutro, pojutrze lub do tego, co się stało 2 lata temu, tylko Twoje nastawienie teraz, tutaj, w tej oto danej chwili najkorzystniej wpłynie, jeżeli ogarniesz właśnie sobie ten zakres. Będziesz w kontakcie ze swoimi emocjami, z tym, co się dzieje teraz. Nie przywiązywał szczególnej wagi do świata zewnętrznego, takiego, który jest poza Twoją kontrolą, a tak naprawdę kontrolę mamy tylko i wyłącznie nad naszą reakcją i nad niczym więcej. Nad niczym więcej nie mamy kontroli. Tylko własna reakcja. Michał Wiśniewski też nie wiem, czy wiecie, ale on jest alkoholikiem i on, jeżeli chodzi o jego alkoholizm, to ogarnął to w taki sposób, to też mówi w tym wywiadzie, ale właśnie Michał Wiśniewski ma wszywkę w tyłku. Jest takie coś jak wszywka, która powoduje, że jeżeli napijesz się alkoholu, mając tą wszywkę, no to ona powoduje straszne nudności, złe dolegliwości, jakieś tam problemy. I Michał Wiśniewski właśnie jest tego typu alkoholikiem, który ma wszywkę. I generalnie on jako alkoholik, to jest bardzo ciekawe, że jak ktoś wychodzi z nałogu, no to raczej jak wychodzimy z nałogu, no to chcemy totalnie pozbyć się danej substancji z siebie i do tego nigdy nie wracać. Natomiast i tutaj znowu takie dosyć filozoficzne jest przemyślenie, nie? Czy po pierwsze da się odzyskać gdzieś tą radość życia, która była gdzieś tam. Oczywiście wiadomo, podczas używek ta radość życia jest dosyć złudna, tak? Pod wpływem narkotyków czy alkoholu jest to takie pożyczanie szczęścia z dnia następnego i nie jest to takim prawdziwym, że tak powiem, esencjonalnym, egzystencjonalnym szczęściem. To jest takie zamroczenie umysłu, na przykład w przypadku alkoholu, to jest zamroczenie umysłu, które gdzieś tam powoduje, że
łatwiej się wyzbywamy jakichś lęków i zahamowań. I teraz Michał Wiśniewski zrównoważył sobie swój nauk alkoholowy w taki sposób, że ta wszywka traci swoje działanie, to on sobie robi raz w roku tydzień picia. Robi sobie dosłownie maraton picia. On sobie planuje ten dzień już z dużo większym wyprzedzeniem. Po tym tygodniu zaszywa się znowu na rok i znowu nie pije, nie? Więc to jest bardzo ciekawe podejście. Ja mam swojego demona, z którym walczyłem przez lata. Nie pijesz ile lat? 6. Znaczy, no, skończy mi się wszywka, to piję. Sobie normalnie robię imprezę i zaszywam się no, praktycznie na zakładkę, można powiedzieć. No. Jakby tutaj nie mam jakiejś sztywnej opinii, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Nie? Po pierwsze, dobrze i źle to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie koncept. Nie ma czegoś takiego jak dobrze i źle. Gdzieś tam jest takie dosyć znana historia, gdzieś tam się przewija. A propos właśnie dobra i zła, że ono nie istnieje. No bo pozornie, jeżeli gdzieś tam mieszkał, powiedzmy sobie, ojciec z synem na jakiejś wiosce w czasach, powiedzmy, wojny, ten syn podczas codziennych prac złamał sobie nogę i oczywiście była to na początku tragedia dla ojca i dla syna, natomiast parę dni później przyszli reprezentanci właśnie służb na pobór na wojnę. Po prostu już i on nie mógł pójść i go nie wzięli, dali mu tą taryfę ulgową, został w domu, mają złamaną nogę i wtedy ta złamana noga okazała się ogromnym szczęściem, że się przydarzyła. I ogólnie tak jest naprawdę bardzo często w życiu. Kłopot życia działa zawsze w dwie strony. Albo niesie cię fala tego kopa i po prostu nie radzisz sobie i upadasz i już nie wstajesz, albo właśnie wstajesz. Oczywiście to też nie jest tylko czarne i białe. Można wstawać powoli, można wstawać stopniowo, można wstać trochę, upaść znowu, poleżeć i wstać. Życie jest bardzo zawiłą strukturą i skomplikowaną, dlatego nie mam jasnej odpowiedzi, czy ktoś coś robi źle czy dobrze, bo tak naprawdę nie istnieje źle i dobrze. Wszystko jest zależnością perspektywy, zależnością tego, co zaplanowała dla nas struktura rzeczywistości, że tak powiem. No i Michał właśnie Wiśniewski ograł to w taki sposób, że przez tydzień sobie pije, podczas gdy cały rok nie pije.